Witam sympatyków małego modelarza, modelarstwa kartonowego. Oto rzutem na taśmę z końcem roku 2022 wydawnictwo Mały Modelarz wydało model niszczyciela ORP Burza. Jest to numer 456, datowany 2022, koniec roku, natomiast podejrzewam, że numer zamykamy taką numeracją. Wprawdzie wydawnictwo obiecywało inny model, ukazał się ten oto niszczyciel ORP Burza. W skali 1:200, nakład 7000 egzemplarzy, okładka, grafika okładki, jak i poprzednie inne wydania Małego Modelarza w podobnej tonacji, czyli to jest akwarela, olej, jest to reprodukcja z jakiegoś obrazu, coś takiego w takim stylu. Poprzedni podobnie było to z niszczycielem Grom. Zakończenie jakby tej nieszczęsnej numeracji roku wydawania. Numer przed tym wydaniem samolot bombowy Dornier podobna szata graficzna, czyli to już będziemy mieli, jeżeli będą wychodziły podobnej tonacji graficznej, będą okładki. Numery, które wyszły 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 22. Za chwilę będziemy mieli nowy rok, także zobaczymy raczej już model w nowej numeracji. Zapraszam na odcinek, pokażę, co jest wewnątrz wycinanki. Pierwsza strona, opis historii okrętu. Dodam, że opracowanie modelu Grzegorz Nowak. Zdjęcie na pierwszej stronie okrętu z roku 1942. I druga strona już zaczyna się rysunkami. Konstrukcja szkieletu, kadłuba. Rysunki są numerowane, opisane, że to jest konstrukcja szkieletu kadłuba. Później kadłub i jego poszycie. Także tu jest przejrzyście to zrobione. Numeracja części, jakich dotyczą. Jest to w opisie budowy. Dalej przejdziemy do drugiej strony. Koniec opisu historii, zaczynamy budowę, zdjęcie i nadal na następnej stronie rysunki. Tak jak wspomniałem, z numeracją, z zestawieniem części. Są to rysunki w rzutach perspektywicznych, bocznych, takich, które wymagają jakichś tutaj przekrojów, typu na przykład, że ta część 44A, czyli naklejona na karton, zaciemnienie tej części. Moim zdaniem dość przejrzyste rysunki, które tutaj podpowiadają nam budowę. Opis już budowy, wstępnie opisane, co nam będzie tu potrzebne do tego. Legenda, jak czytać symbole, które będą przy częściach. No i w opisie budowy mamy właśnie odnośniki do rysunków, jakich części dotyczy dany rysunek, jak je zlokalizować. Tu jeszcze autor podpowiada w opisie, żeby dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem części, z ich odszukaniem, wstępnie sobie to wszystko jakoś posegregować, zapoznać się z lokalizacją, natomiast części są jakby porozrzucane, aby to wszystko było bardziej scalone z braku miejsca, ponieważ dużo części jest, stąd autor ma to wszystko tak jakby porozrzucane po arkuszach z częściami. Dlatego tu trzeba tych części jakby odszukiwać, ale wstępnie, jeżeli tu przeglądałem, to w miarę to można dość szybko zlokalizować. No i strona, arkusze z częściami,
które należy nakleić na karton, tekturkę. Tu należy trzymać ściśle jakby te grubości, nie przekraczać 1 mm. Jeżeli tu mamy karton plus naklejony element na karton, ten plus klej, nie może to przekroczyć 1 mm. Na 8 arkuszach mamy elementy do budowy, czyli części. Na 2 arkuszach są elementy do naklejenia na karton, czyli wręgi, kadłuba, plus nadbudówek i tak dalej. I tu mamy pokłady na pierwszej stronie. Tu, gdzie są części wymagają podklejeń, jest to zaznaczone gwiazdką. Przechodzimy do następnej strony z częściami. Strona z burtami. Bardzo dużo takich drobnych detali, elementów małych, także tutaj jest na pewno dość duże wyzwanie dla kogoś, kto jeszcze nie budował okrętu. Tu należy się zapoznać właśnie z rysunkami, znajdować te części, przeglądać sobie rysunki. Strona z podstawką, którą możemy tutaj sobie właśnie zbudować też w wycinance. Jest podstawka, ładny nadruk, no i strony z elementami już naszej burzy, poszycie kadłuba. No i tak jak wstępnie wspominałem, dużo malutkich, okrągłych, delikatnych części, drobnych. Zapas kolorów potrzebnych nam tutaj, jeżeli coś by nam zepsuło się, jakaś część, coś przecięlibyśmy, podarli, możemy sobie to dorobić z elementu, z zapasu koloru. Przechodzimy do następnych stron. Jeszcze zrobię to zbliżenie na te części, na te arkusze z częściami, także tutaj będzie można sobie jakby podpatrzeć z bliska. Może to oddalenie tak nie oddaje tego. Model widzę dość ładnie opracowany, bardzo mocno zdetalizowany, a jeszcze i tak autor wspomina, że jeżeli tu byśmy się wsparli jakimiś planami, ewentualnie literaturą, możemy tutaj jeszcze bardzo sporo elementów sobie jakby dorobić, zwaloryzować ten model jeszcze bardziej. Także pomimo tego, że jest tu dość dużo tej tak zwanej drobnicy, tak jeszcze coś tu pominięto, aby tego nie było zbyt dużo. No i tak jak mówiłem, arkusz, drugi arkusz z wręgami. I właśnie rysunki. Jak wcześniej mówiłem, numeracja tych rysunków jest bodajże 33. Są one w takich okienkach, ładnie pooddzielane. Jest to dość przejrzyście zrobione, opisane, numer, jaki to jest element, czego dotyczy. Przechodzimy dalej. Strona właśnie z opisem. Także tu, jeżeli będziemy wycinali, a nie, przepraszam, tu jeszcze pominąłem rysunki, bo to mi się skleiła strona. Dlatego jest to rysunki i tu jest na drugiej stronie koniec już opisu budowy, zdjęcie okrętu, który już jako muzeum stał przy nabrzeżu w Gdyni, elementy, szablony elementów, które należy wykonać samodzielnie, czyli typu maszty, relingi, ewentualnie jeżeli kupimy gotowe relingi cięte laserowo, możemy to wykorzystać. One są odwzorowane, czyli albo tu tak zwane podwójne, potrójne relingi.
i do skali odpowiedniej możemy tutaj sobie dokupić i ten element już mieć gotowy, podobnie i łańcuchy kotwiczne. Natomiast inne elementy, które będą nam tu potrzebne, już ukształtować samodzielnie z danego przykroju drutu. Plan generalny modelu z numeracją części, których byśmy musieli jakby szukać na kadłubie czy poszczególnych sekcjach kadłuba, nadbudówkach, pokładzie. Także tu jest rzut boczny i z góry. I to nam na pewno tu też ułatwi przy budowie. Ostatnia strona, czyli okładka. Ta część okładki wewnętrznej, zdjęcie z roku 1934, burza, wicher. Tu mamy stópkę z mailem do redakcji i telefonem przy zamawianiu. Nigdy tego nie robiłem, żeby w redakcji zamawiać. Nie wiem, jak to się odbywa, jak tutaj można właśnie, czy to elementy cięte laserowo, czy modele, które tutaj są wystawione w sprzedaży, dostępne reprinty. Jak tutaj ma się to do zamówień, jak długo czekamy. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Jeżeli ktoś to z tym się zetknął, proszę o jakieś informacje, można napisać. No i tu obiecany, że w tym roku właśnie już miał się ukazać włoski pancernik, skala 1:300, wprawdzie nie 200. Może w końcu będziemy go mieli w małym modelarzu. Zobaczymy, czas pokaże. I ostatnia strona okładki, tak jak mówiłem. Promocja nadal trwa. Taki tytuł, jak w poprzednich egzemplarzach, wymienione małe modelarze, które możemy jeszcze nabyć. Plus tu na dole właśnie są wręgi cięte laserowo do poprzednich wydań. Tak się przedstawiają już części z bliska. Pokład. Gro mniejszych elementów, które tu wchodzą w skład. Mój aparat tu nieraz łapie ostrość, także ja to filmuję z ręki. Tak się przedstawia pokład z bliska. Przejdziemy do następnej strony. I tu zbliżenie na burty. Zauważyłem właśnie tu, że nie ma model śladów eksploatacji, czyli naleciałości rdzy, zadrapań, obić, farby. Jest po prostu tak wykonany jak okręt, który wyszedł ze stoczni po remoncie. Tu mamy inne drobne elementy. Na tym arkuszu mamy tratwy, szalupy, żurawiki. Jest to wszystko dość małe, drobne. Także od modelarza tutaj jest
wymagana cierpliwość, dokładność, no i użycie różnych narzędzi, czyli jakieś wycinaki do drobnych kółek. Tu mamy poszycie kadłuba. I ostatnia strona z częściami. To są pokłady mostków, wyrzutniki bomb głębinowych, nadbudówki. No i tu jeszcze część do wycięcia, naklejenia na tekturę, czyli w ręki. A tak przedstawiają się rysunki bardziej z bliska. Ponumerowane części. W zasadzie już wszystko jakby sklejone, ale gdzie szukać, jak to powinno być. Te rysunki nam to wszystko pokazują. O, tu ładnie jest to pokazane, jak fajnie owale mają być złożone, działka, armaty. A zatem czekamy na następne wydanie, na następny numer w nowym roku. No i zobaczymy, czy będzie to obiecywany model, który jest na ostatniej stronie, czy coś innego. Także pozdrawiam sympatyków małego modelarstwa, małego modelarza, sympatyków modelarstwa kartonowego. Cześć i do usłyszenia na kanale.